Ten cyrk został postrojony, czyli stworzony, otwarty do użytku w 1976 roku. Śmiesznie mi tutaj to wygląda. Tak, tutaj jest Lenin, tutaj jest traktor, a na traktorze napisane Białoruś. I ja mówię do niego: ty Kajtek, dawaj idziemy na ten plac do Chingishana, postawimy tabliczkę, że wynajmujemy hulajnogę. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Jak to daleko w Kirgistanie. Moi drodzy, dzisiaj słoneczko dopisuje. Czekajcie, jak to otworzyć. A, w ten sposób. Kurde, zobaczcie, w jakim ja się hostelu znalazłem. Słuchajcie, idziemy sobie poszwędzać się po Biszkeku, po stolicy Kirgistanu. Zobaczyć, jak się tutaj żyje. Pochodzić w kąty, w które przeważnie ludzie nie chodzą. Czekajcie, żeby tutaj z kierownika placka ziemniaczanego nikt nie zrobił. Powiem wam, że chciałbym mieć możliwość wejść tam do tych mieszkań na herbatę. Bo to widać, że to są bloki z wielkiej płyty, które były strojone. Strojone, to znaczy budowane w języku rosyjskim. Obstawiam, że lata 80. albo nawet 70. Zaraz kogoś tutaj zapytam o tego ziomka. Słuchajcie, tego młodego typa, wiecie, zaczepiłem, ale sytuacja jest taka, że no z kamerą, tak jak na partyzanta wlatujesz w dużych miastach, to jest naprawdę trudno, ponieważ no ludzie są speszeni, więc często wyłączam kamerę, żeby tych ludzi nie peszyć. No ale co się okazało, Rosjanin, Sławek od razu rękę mi podaje, mówi: siema, skąd? Ja mu powiedziałem, że z Polski. On mówi: o, Sławek jestem, siema. No więc tak bardzo tak pozytywnie. Ale Sławek właśnie potwierdził, że te bloki są lata 70. 80. Dobrego miałem nosa kierowniczego. Zobaczcie, bramka otwarta. Na ich szczęście, nieszczęście. Bo żeby się znaleźć po tej stronie barykady, no to trzeba mieć niebywałe szczęście. Zobaczcie, jak tutaj są zakneblowane drzwi. No nie, to bardzo ciekawie wygląda, bo można by było to porównać troszkę do Armenii, troszkę do Gruzji. Zobaczcie, no nie wejdziesz. Tutaj jeszcze stary radziecki taki szyfr na przyciski, więc musisz znać tak jakby kombinację przycisków i wcisnąć w tym samym czasie. Na przykład tak. Więc taka sytuacja. Ławeczki. Zobaczcie, jaki ładny taki mini ogrodzik. Huśtaweczki. Taki, powiedziałbym, swój ogródek przed blokiem. Znając życie, jestem tutaj obserwowany i to na grubo z okien. Na bank. I już tam jakaś babcia pewnie stroi snajpera. Kolejne perełki. Ile to pięter? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, no to ja już bym nazwał wieżowcem. W sensie nie nazwał. To jest wieżowiec. Na co warto zwrócić uwagę? Warto w podróży czasami się nieco zatrzymać i analizować. Jak widzimy te klimatyzatory na wierzchu, na zewnątrz, te skrzynie takie, co przy oknach tak dziwnie wystają, to oznacza, moi drodzy, że lata są tak upalne, że wręcz nie do wytrzymania. No i to się potwierdza z tym, co mówią ludzie. Lata są tak po prostu gorące, że nie sposób wytrzymać w samochodach osobowych na przykład. Zobaczcie, gruszki kilogram 200. 100 to jest takie 5 zł, bym powiedział, żeby łatwiej było liczyć. Czyli tak, gruszki 10 zł kilogram, winogrona 10 zł kilogram, brzoskwinie 15 zł kilogram, pomidor taki elegancki, no to bym powiedział tak mniej więcej 7-8 zł kilogram. Ty dużo, nie? Ogórki 3,50. Dobra, dawajcie na ziemniaki. Tak z partyzanta trochę na ten, z partyzanta ziemniaki takie duże. Ziemniaki takie duże, moi drodzy, by były 2 złote. Cebula. Ja to tak na szybko liczę, więc tam może być plus minus 20 groszy. Cebula 30 som, bo tutaj się w somach liczy. Więc 30 som to, moi drodzy, będzie jakieś złoty 80. Na ulicach w Biszkeku co chwilę widzę jakąś ładę.
Co chwilę. Ale proszę mi pokazać, proszę mi wskazać tak zwane ogniska korozyjne. No dobra, są jakieś niewielkie są ogniska korozyjne, ale powiem wam szczerze, że małe. Naprawdę małe w stosunku do tego, ile lat ma ta łada. Tutaj już taka prawilna dzielnia. To jest dość ciekawe, zobaczcie. Blokowisko w centrum miasta. Znaczy, no do centrum to jeszcze kawałek, ale centrum miasta i garaże poustawiane. Tak, żeby maszyna na słońcu nie stała. Wygodnie boisko przy bloku, ale sąsiadom to pewnie głowa pęka. Na ulicach Biszkeku można znaleźć coś takiego. 5 litrów 25 soma. 25 soma to, moi drodzy, jest złoty 25 za 5 litrów wody. Żywaja woda, czyli żywa woda, tak jakby gdzieś tutaj ze źródła brało. Ale fajne, bardzo ciekawe też dla turystów, którzy przyjeżdżają, też nie muszą się martwić o wodę, ponieważ zawsze z takiego automatu można sobie wziąć. O, jakaś tutaj ładna pani. Remont w bloku z wielkiej płyty. Jeden robi mieszkanie, a 90 albo 140 innych uczestniczy w tym biernie. Najgorsza kwestia bloków z wielkiej płyty to kwestia izolacyjna. Bardzo często można zauważyć, że elewacje, tak samo w Polsce też, bardzo często ludzie elewacje na własną rękę robią, tak żeby zimą po prostu było cieplej w domu. Trzeba przyznać, że tutaj na osiedlach to są labirynty. Autentycznie, no wejdziesz w jeden, no i później się wydostać, nie wiadomo w którą stronę iść, bo pójdziesz w lewo, zamknięte, pójdziesz w prawo, zamknięte. No zawsze można przeskoczyć, jest to jakaś opcja, tak zwana opcja na kierownika. O, na przykład tak jak tutaj. Zwróćcie uwagę po prawej stronie, jaki długi blok. O kurczę. Tutaj widzicie, to jest blok, klatka i tu pani ma przed klatką swój sklepik, swoje stoisko. Ale miała coś tam napisanego, pewnie coś w stylu, że zbiera pieniążki czy coś w ten deseń. Na zasadzie, że no tak intuicja mi podpowiada. Bo to nie dość, to taki nietuzinkowy widok. Mamy restaurację. No taki, powiedziałbym, styl, który nam się podoba. Zobaczcie, w jakiej ja fancy restauracji wylądowałem. Będziemy mieć tutaj lagana. Tutaj szefowa moda pomaga mi trochę. Ale fajnie, fajnie. A tam na przykład z drugiej strony to już można wesele odprawić. Zobaczcie. Tutaj kucharz wszystko na świeżo robi. Lagmana. Lagman to jest taki makaron jajeczny, do którego daje się, moi drodzy, wołowinę. Rzecz jasna, przeróżne przyprawki. No i ta zielenina jest super pachnąca. Długo się czeka na jedzonko, ale jest na świeżo robione. Zobaczcie, jak się makaron gotuje. Kurde. No ja to już po prostu przebieram nóżkami. Lagman, czyli tak jak wspomniałem, makaron jajeczny, wołowina, warzywka, papryka. Jest to jedno z popularniejszych dań, które tutaj można w Kirgistanie zjeść. No i rzecz jasna, szczerze nie wiem za bardzo, jak to jest z tym. A może właśnie nie będę pałeczkami jeść, bo to może słabo zadziałać. Zobaczmy, jak smakuje.
Ale mięsko dobrze zrobione. Ale ja się najadłem. Posiłek z napiwkiem wyniósł jakieś 16 zł. Grubo, nie? W sensie, no ja pojadłem na grubo. Teraz to tylko przysiąść i napić się czegoś gazowanego, żeby dobrze osiadło na dnie żołądka, bo inaczej to nie ma chodzenia dalej. Nie ma praktycznie chodzenia. Młody ma ospę, widać po kropkach na szyi. A tutaj zobaczcie, jak zdobiona ściana bloku. Boczna ściana wyłożona ceramicznymi, malutkimi takimi płyteczkami. Tego w Polsce nigdy nie widziałem, żeby taki artyzm był uprawiany. A, słychać? Jak gaz idzie? W krajach byłego Związku Radzieckiego można znaleźć całą masę pomników. I tutaj, moi drodzy, jest taki dość ciekawy pomnik, bo to jest tak zwany pomnik wdzięczności, monument wdzięczności, który upamiętnia wygranie II wojny światowej przez Związek Radziecki. Dokładnie 8 maja 1945 roku, kiedy III Rzesza skapitulowała, wtedy właśnie Rosja, w sumie można powiedzieć, że wygrała. W każdym bądź razie osobiście uważam, że czy to pierwsza, czy to druga wojna światowa, tam nikt nie wygrał, wszyscy przegrali. Tak ogromne straty, jakie przyniosła II wojna światowa, nie tylko dla Polski, bo tam brało w ogóle udział, nie wiem, z 40 krajów w tym boju, to przyznam szczerze, że można powiedzieć, że wszyscy przegraliśmy. Z takich kwestii symbolicznych, jak spojrzycie tutaj, to jest gwiazda, która spada, symbolizuje wygraną nad faszyzmem. A jeszcze tutaj od tej gwiazdy rozchodzą się promienie. To jest symbolika rozprzestrzeniania się pokoju. Bo jak wiemy, bądź nie, każde działania zbrojne to walka przecież o pokój. Tylko ja się pytam, o czyj pokój? Aż mnie nos zaczął drapać. O czyj pokój, moi drodzy? O czyj pokój? A i jeszcze, żeby była jasność, ten monument to również tak jakby hołd pamięci herojom Sowieckiego Sojuszu, którzy oddali swoje najcenniejsze skarby, czyli swoją życie, moi drodzy. Można by rzec głośno jak w cyrku. Moi drodzy, zabieram was do najbardziej intrygującego budynku w tej stolicy, zielone, w tej stolicy, chyba bardziej intrygującego w swoich podróżach. Nie no, były przeróżne intrygujące, ale ten jest taki swoiście intrygujący. Już wam pokazuję. Dlaczego swoiście intrygujący, moi drodzy? Tutaj już się wyłaniają bukwy. C, I, R i K. Cyrk. Spróbuję znaleźć jakąś dziurę i się tam przedostać, ale widzę, że są pracownicy. Ten cyrk został postrojony, czyli stworzony, otwarty do użytku w 1976 roku. I to było główne centrum kultury, moi drodzy, w Biszkeku i największy cyrk w ogóle w Kirgistanie. Ale przyznam szczerze, że nigdzie wcześniej w żadnym kraju nie widziałem, żeby był tak stricte po prostu zrobiony cyrk. A jest bramka otworzona. Idziemy trochę pogadać. Pójdę, zapytam, czy mnie wpuszczą, ale warto nadmienić, że w tym budynku życie tętniło, kultura tętniła. Tutaj występowali przeróżni artyści, akrobaci, żonglerzy, przeróżne w ogóle postacie, takie jak klauny i inne cyrkowe kwestie, przedstawienia, ale najważniejsze, że tutaj w cyrku za pomocą sztuki artyści przekazywali aspekty mitologiczne i aspekty związane z folklorem do ludzi. Robili to w sposób taki bardziej przyswajalny, nie taki, wiecie, że
no taki twardy, tylko poprzez sztukę docierali do ludzi. Zaraz podejdę, zapytam, czy tam można wejść, popatrzeć. Kto nie pyta, ten nie wygrywa. Kto nie pyta, ten nie wchodzi. Kto nie wchodzi, ten zapyta. No i widzicie, pogadali i weszli. Tylko teraz pytanie, zobaczcie, jakie to jest piękne w ogóle miejsce. I tutaj się dowiedziałem, że oni to remontują, żeby stworzyć teraz restaurację. I teraz pytanie zasadnicze. Jak wejść do tego budynku, żeby pokazać wam scenę główną? Bo to jest cały szkopuł i cała atrakcja, moi drodzy. Z ciekawostek dodam, że to jest teren zamknięty, teren w budowie. Tam kierownicy chodzą, więc szybka zawijka, napięcie. Zobaczcie, tutaj jeszcze widać te takie stare zdobienia. Dobra, ale chcemy wejść do głównej sceny. To jest wszystko gruntownie remontowane. Zobaczcie, jesteśmy na głównej scenie. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. Tyle, ile mogę, to wam pokażę. Zobaczcie, jakie to jest ogromne miejsce. To jest przeogromne, moi drodzy. Tutaj obstawiam, że biegały pudle. Na koniach jeździli, robili różne piruety. Ale najbardziej w tym wszystkim, moi drodzy, podoba mi się funkcja edukacyjna. Ze względu na to, że najlepiej do ludzi przemawiają właśnie takie artystyczne przedstawienia, w których zawarta jest wiedza o kulturze, wiedza o przodkach. Więc ten przekaz mitologii i właśnie takich kulturowych informacji poprzez sztukę jak najbardziej przemawia do mnie. Ale zauważcie również bardzo ważną rzecz, że ten cyrk jest zbudowany dosłownie na planie jurty. Zobaczcie, ten dach jest dosłownie praktycznie imitacją dachu w jurcie. Na środku taka dziura, przez którą się wystawia komin, po to, żeby odprowadzać dym z paleniska, z pieca. Nie no, zarąbiste miejsce. Jak mi się tutaj udało wejść, to nie wiem. W Europie byłoby to po prostu nie do zrobienia, moi drodzy. Jak wiecie, tutaj dziura. Ciekawe od czego. Pewnie jakieś podziemne przejście. Ja wam powiem jedno, moi drodzy, w życiu. W życiu najważniejsze to jest pytać. Zawsze pytać, bo jedyne, co możecie stracić, to nic nie możecie stracić. Możecie stracić tylko 5 sekund na to, żeby kogoś zapytać. I jeszcze też warto dodać już na koniec, bo się zawijam, bo zaraz mnie tutaj pewnie zgarną szybciutko. Jest fakt, że dzięki cyrkowi, dzięki tutaj funkcjonowaniu właśnie cyrku, można było łatwiej nawiązywać kontakty międzynarodowe. Dlaczego? Ponieważ artyści z różnych części świata przyjeżdżali tutaj odbywać swoje przedstawienia. Ciekawy ruch? Dobry dla wszystkich, moi drodzy. Dobry dla wszystkich. Dobra, nasi bracia Hindusi pracują sobie, a my się zawijamy w trybie jednostajnym, przyspieszonym. Zobaczcie, tutaj pan pokazuje przedstawienie. Który gод? Это в прошлом году. Proszę, один год назад. Jeden rok temu. O kurczę. Patrzcie, trybuny wypełnione. Ale очень красиво. А вы турист, да? Да, с Польши. Очень много народа. Да, много, очень много. А сколько билет до цирку? Не знаю, разный. От Разный. цирка зависит. А один год назад сколько был? Где-то 500 до 500 до 2000 сом. 2000 сом. Самый дорогой. Дорогой? Да, самый дешевый это 500 сом. No i idę dalej, widzieliście? I z panem pogadałem. Rok temu jeszcze działał cyrk, niesamowite, pokazał nagranie. Ja cię, gdyby on działał, to ja już bym się tam władował. Bilet najtańszy kosztował, tak powiedział, że różnie te bilety, ale zapytałem taką cenę mniej więcej. Powiedział, że gorsze miejsca kosztowały 25 zł, około 25, a lepsze no to nawet mogły kosztować 100. Czyli trzeba powiedzieć, że praktycznie jak w teatrze. Tak, w teatrze na wschodzie, o tak bym powiedział. Super, po prostu no niesamowite. U nas z kolei
w Polsce już cyrki odeszły totalnie do lamusa. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ta świadomość takiej, powiedziałbym, ochrony zwierząt, tego jak są traktowane zwierzęta w cyrkach, były traktowane zwierzęta w cyrkach, ona się zwiększyła, co spowodowało, że te cyrki po prostu zostały tak zepchnięte. Ja nie pamiętam, ja w cyrku byłem, moi drodzy, lat temu 20 lekką ręką. I w moim mieście, w Siemiatyczach na Podlasiu, co jakiś czas jakiś cyrk przyjeżdża. Nie wiem, czy cieszy się popularnością, bo nie mam je na miejscu, no bo jestem tutaj. No więc dajcie znać w komentarzu, kiedy byliście ostatni raz w cyrku i co myślicie ogólnie o cyrku. Wiem, że z czasem, z wiekiem po prostu postrzeganie cyrku może się zmieniać, ale czekam na wasze spostrzeżenia i może historie jakieś. No, my idziemy dalej. Kurczę, jak szybko się zmieniło światło. No i drodzy, zabiorę was teraz do tego budynku. O, do tego, o. To jest nic innego jak Biblioteka Narodowa. Biblioteka Narodowa ogólnie powstała w 1934 roku, ale nie była tutaj ulokowana. Była, moi drodzy, ulokowana w miejscowości Osz. Osz, no to jest świetne, to jest na południe miejscowość, z której można się na przykład wybrać na Pik Lenina. Taka wielka góra w Kirgistanie. No i do czego dążę? Że ta Biblioteka Narodowa została przeniesiona tutaj do centrali, czyli do Biszkeku, moi drodzy, w 1984 roku. Wiem, że w bibliotekach byliście wielokrotnie, ale ja zachodzę tutaj tylko dlatego, żeby pokazać wam ząb czasu i architekturę, bo tak na dobrą sprawę, jak ona została tutaj postrojona w 1984, to daje rękę uciąć tą i tą, że tutaj się wiele nie zmieniło. Żeby wejść do biblioteki, trzeba otrzymać taką przepustkę. Wejście i taka przepustka kosztuje jakieś 10 groszy? Coś takiego. No dobra, ale pomijając, chyba to jest najtańsza wejściówka, jaką w życiu zapłaciłem. 10 albo 5 groszy, musiałbym dobrze przeliczyć. W każdym razie tutaj mamy kirgijskich artystów, pisarzy. Niestety moja wiedza na temat kirgijskich pisarzy jest identyczna jak twoja czy wasza. Myślę, że zbyt dużo literatury kirgijskiej nie czytacie, a może ktoś z was się jest w stanie pochwalić wiedzą szerszą niż moja. Tutaj jest biblioteka, czytelnie, można przyjść popracować. Tutaj jest malutkie muzeum. Pani poopowiadała trochę, ale co, tak słabo było. Ja tych ichniejszych poetów, moi drodzy, to nie za bardzo kojarzę. Zobaczcie, taki powiedziałbym sowiecki ząb architektoniczny, a najbardziej związkiem zawiewa mi oto ta bariera, taka drewniana, szeroka, na całą szerokość dłoni. Jeszcze takie stoły, pamiętam też, u mnie w domu taki był rozsuwany. To była zmiana. Na zasadzie masz większe święto czy coś, to tylko wyciągasz tam z dołu dodatkową część, wkładasz w środek, zsuwasz i elegancko, wszystko. Tutaj się pewnie książki odbiera albo zdaje. O, proszę zobaczyć, teraz właśnie następuje ogólnie. Zbiory są digitalizowane, czyli przetwarzane do wersji cyfrowych. No i można na spokojnie sobie skorzystać ze zbiorów biblioteki pod tym adresem. I rzecz jasna, kooperacja z Polską tutaj również gdzieś jest. Gdzieś widziałem, ale nie mogę teraz zidentyfikować. Może wy znajdziecie Polskę. Mi od razu rzuciło się w oczy Monako. Więc jak znajdziecie Polskę, bo na pewno tutaj jest, to dajcie znać. Pod koniec odcinka, bo pomalutku będziemy się zbierać ku końcowi, zapraszam na wycieczkę w przeszłość. Idziemy odwiedzić Władysława. To dość nieoczekiwane spotkanie, ponieważ w wielu krajach niestety Władysław został już zapomniany, tak fizycznie rzecz biorąc, a w niektórych
wciąż jest. Między innymi w Kirgistanie. Jest to poniekąd ewenement po upadku Związku Radzieckiego. Ale zaraz wszystko zrozumiecie, o jakiego Władysława chodzi. Pewnie niektórzy się już domyślają po wstępie. Ciekaw jestem, czy ktoś towarzysza już po płaszczu rozpoznaje, po pozie. Moi drodzy, tutaj mamy po prawej stronie towarzysza Lenina. Towarzysz Lenin, rzecz jasna, już nie żyje. Towarzysz Lenin zmarł 21 stycznia 1924 roku. No i moi drodzy, jak wiecie bądź nie, był to pierwszy przywódca Związku Radzieckiego. Dlatego też tak często na kartach historii pojawia się jego nazwisko i odegrał kluczową rolę. Ale dlaczego wizyta u Lenina jest tak ważna? Wizyta u Lenina jest dzisiaj o tyle ważna, że w większości krajów, które należały do byłego Związku Radzieckiego, pomniki Lenina zostały zburzone. Autentycznie. Nawet w 2003 roku na ten pomnik był zamach. Dlaczego? Ponieważ pomnik Lenina, sama sylwetka Lenina kojarzy się z byłym Związkiem Radzieckim, ze zmianą ustroju, ze zmianą na lepsze. Dla pewnej grupy na gorsze. Ale ogólnie ujmując, ze zmianą na lepsze, z przejęciem standardów zachodnich. Śmiesznie mi tutaj to wygląda. Tak, tutaj jest Lenin, tutaj jest traktor, a na traktorze napisane Białoruś. Śmiesznie. Dlaczego w krajach byłego związku po zmianie ustroju w 90 latach XX wieku zaczęto burzyć pomniki Lenina? Po pierwsze, było to zmiana ustroju, czyli z ustroju komunistycznego na demokratyczny. Więc to był taki powiedziałbym moment przejścia. Sylwetka Lenina również kojarzyła się z represjami i totalitaryzmem, czyli między innymi złamaniem praw człowieka. Z takim podejściem, powiedziałbym, bardzo surowym i bezprecedensowym. Ktoś nie szedł z tobą, no to trzeba było go, wiadomo. A dla niektórych, moi drodzy, burzenie pomników w liczbie mnogiej Lenina było również odzyskiwaniem tak zwanej tożsamości narodowej, ale też zaznaczanie niepodległości kraju. A w takim totalnym skrócie, moi drodzy, burzenie tych wszystkich pomników Lenina, no to taka, powiedziałbym, kropka na mapie historii, która mówi: od teraz już tylko będzie lepiej. Od teraz zachodni styl bycia i życia może tylko nam pomóc. Od teraz wszystko, co złe, się kończy. Od teraz, moi drodzy, co ja wam mogę powiedzieć? Było jedno zło i jest drugie zło. Takie życie. Jako ciekawostkę jeszcze dodam, że towarzysz Lenin, Władek, mój dziadek miał na imię Włodzimierz i ponoć odziedziczyłem po dziadku urodę. Ale chciałbym wspomnieć tylko, że towarzysz Włodzimierz zmarł, tak jak wspomniałem, tam 21 stycznia 1924 roku, ale najważniejszym faktem jest, że towarzysz Włodzimierz spoczywa w Moskwie. Więc moi drodzy, jak będziecie kiedyś w Moskwie, to odwiedźcie towarzysza. Jesteśmy na jednym z głównych placów tutaj w Biszkeku i patrząc na Manasa, Manas to jest bohater narodowy Kirgistanu, ale patrząc na tego Manasa, patrząc na tego ziomeczka, który jeździ hulajnogą, wyobraźcie sobie, co ja kiedyś zrobiłem. Jak byłem w Mongolii, pamiętacie tą podróż, pierwsza seria w ogóle na kanale. Pierwsza seria na kanale, moi drodzy, gdzie jechałem z Polski przez Ukrainę, Rosję, Mongolię aż do Chin, to wyobraźcie sobie, że w stolicy Mongolii, w Ulan Bator dokładnie, na takim samym placu, na którym siedzi Chingis Khan, tak po prostu rozwalony na takim tronie, miałem hulajnogę i mój koleżka później, taki Kajtek jeszcze z Podlasia, też kupił hulajnogi i też jechał hulajnogą za mną. I ja mówię do niego: ty Kajtek, dawaj idziemy na ten plac do Chingis Khana, postawimy tabliczkę, że wynajmujemy hulajnogę
i będziemy wypożyczać tą hulajnogę. I dawaj zarobimy hajs. I wyobraźcie sobie, że w tamtym czasie, 2016 rok, na placu w Ulaanbaatar tym głównym nikt nie jeździł hulajnogami, bo tam nie było hulajnóg. Hulajnogi kompletnie były nieznane, czymś po prostu były takim abstrakcyjnym, takim, powiedziałbym, tropikalnym. O, tak rzecz ujmując. A ja jeszcze miałem gwizdek. Piękne skoki, akrobacje, aktywizacja młodzieży. Tak jak z grubym hajsem. Wyobraźcie sobie, że stanęliśmy na środku, ja zacząłem gwizdać, żeby atencję ludzi złapać. No i w ten oto sposób wynajmowaliśmy, moi drodzy, hulajnogi. I jako ciekawostka, popyt był. Hajs zarobiliśmy. No wyobraźcie sobie, jak życie pokazuje, że można robić hajs w podróży. To jest niesamowite. Wynajmowanie hulajnogi w stolicy Mongolii. Grubo, nie? Można? Można. Tutaj w takiej kawiarence Oi Senoi kierownik kaweczkę sobie wziął. I tak właśnie kończy się ten odcinek. Spokojnym odpoczynkiem na dziś. O, kierowniku! A co by było, gdyby ciebie zabrakło? Nie, to mał? Tak, jak po polskim językowy. Tak? Da. Udacie. No i tak, no pytają mnie zawsze, czy kanał mam. Mam kanał. Ale mordo, powiem tak, tutaj po polsku mało kto rozumie. No dobra, jak na wakacjach, szefie. Słuchajcie, siedzę sobie, piję kawkę. Czytam sobie w telefonie, wszystko elegancko, ładnie, nie? Tu gołębie, ludzie chodzą, uśmiechnięci, dziewczyny się do mnie uśmiechają. Patrzę na telefon w prawym górnym rogu, telefon obsrany. Czujecie to? Czujecie to? Czujecie, jakie szczęście kierownik teraz będzie miał? Kolejne dni to tylko szczęście. Bo powiedzcie, kogo wy znacie, komu ptak obstrał telefon w prawym górnym rogu? Kogo takiego znacie? Nikogo, moi drodzy. Zobaczcie, jak elegancko obstrany. O kurde, o koszulę poszło. Elegancko, po prostu sztuka. No, prawie że w kamerę trafił. 5 na 5, sprawdzę, czy mi do kawy nie nasrał. No nie, na szczęście nie nasrał, ale szczęście! O kurde! Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo wam dziękuję za obecność na dzisiejszym odcinku. Również polecam zostawić ślad węglowy, polecam pocztę sandałową do kilku znajomych, ale też polecam zostawić łapeczkę, moi drodzy, jeśli odcinek z Kirgistanu się podobał. Był to, moi drodzy, drugi odcinek z serii Jak to daleko w Kirgistanie. Tymczasem pozdrawiam serdecznie, kłaniam się niziutko. Proszę pogłaskać swoje zwierzaki, czyli czarki pulpety, których tutaj w Kirgistanie jak na razie mało. Czołem, kluski z rozsądłem. Na razie.